Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, jesteśmy już na Filipinach od jakiegoś czasu, jak pewnie wiecie, więc przyszedł czas na podsumowanie naszego wyjazdu do Europy. Przyszedł czas na podsumowanie tych różnic, tych rzeczy, które ja zauważyłem, bo jest tego troszeczkę i powiem Wam szczerze, że sam nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak bardzo różnią się Filipiny od Polski, ale o takich rzeczach, których nie mówi się na co dzień. Zaczynamy odcinek. Jestem, słuchajcie, dzisiaj w nowym miejscu. Tego miejsca chyba jeszcze nie widzieliście wcześniej. O tyle jest, słuchajcie, ciekawe, to jest nowa kawiarnia, która jest otwarta w Dumaguete. Kawiarnia, restauracja, no tego typu rzeczy i tak samo hotel, zresztą tam na początku. Tutaj jest na tyle spokojnie, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest na tyle spokojnie, że bardzo fajnie będę mógł nagrać dla Was odcinek. A dodatkowo, słuchajcie, co to jest ciekawostka. Ten budynek, który widzicie za mną, to jest autentycznie stary budynek, który, co ciekawe, nie powstał tutaj, nie został wybudowany w tym miejscu. On został przeniesiony z całkowicie innej wioski. Tam został rozebrany na części, wyczyszczony, odrestaurowany, poskładany, przewieziony i złożony tutaj, żeby mniej więcej wyglądał tak samo jak ten stary, oryginalny filipiński budynek. Podejrzewam z czasów jeszcze hiszpańskich, tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, nie będzie już o tym, zaczynajmy odcinek. Wracając, słuchajcie, do tematu odcinka. Jak pewnie wiecie, ci co nas oglądają systematycznie, byliśmy w Europie. Spędziliśmy praktycznie 3 miesiące w Europie z całą moją rodziną, z moją żoną, z moją córką, z naszymi 2 ciociami, Filipinkami. Oczywiście one już nie były całe 3 miesiące w Polsce, one były tylko i wyłącznie krótki okres, natomiast miały okazję spędzić tak samo ten czas w Polsce. Oprócz Polski zobaczyliśmy też 4 dodatkowo inne kraje. Była to Portugalia, Hiszpania, Francja i Włochy, czyli w sumie 5 krajów europejskich, wliczając to oczywiście Polskę. I dzięki właśnie tej podróży, nie tylko mnie, ale tak samo mojej żonie, mojej cioci, otworzyły się oczy na Europę, na te różnice kulturowe, na te różnice, które można zauważyć na ulicach. I dzisiaj właśnie chciałbym Wam wymienić pewnego rodzaju różnice, które my zauważyliśmy. Pierwsza różnica, to słuchajcie, jest taka, można powiedzieć, mało oczywista dla Was, ale dla mnie to jest naprawdę bardzo znaczący element mojej, można powiedzieć, kariery YouTube'owej. A mianowicie, słuchajcie, to jest to, że ja już mieszkam na tyle długo na Filipinach, że nie zdawałem sobie sprawy, które rzeczy mogą Was interesować, a które nie. Przykładowo, jeżeli ostatnio pokazywałem jakiś tam owoc, pokazałem go na drzewie, z założenia wyszedłem, że każdy z Was będzie wiedział, jak ten owoc wygląda i jak ten owoc smakuje. Co oczywiście nie oznacza, że w Polsce taki owoc można kupić na każdym straganie, w każdym sklepie. Wręcz przeciwnie, tego owocu nie można kupić. Ja, słuchajcie, o takich podstawowych rzeczach zapominam. Przez co nagrywanie tych filmików robi się coraz bardziej trudniejsze, bo ja pomijam takie rzeczy, które dla mnie są oczywiste, mieszkając tu już 8 lat, a skupiam się na tych rzeczach, które dla mnie są nowe. Bardzo często te rzeczy, które też nagrywam, nie mają tak jakby początku i końca, czyli nie mają całego wyjaśnienia danego problemu, bo znowu wychodzę z założenia, że każdy o tym wie i to jest błędne. Postaram się to poprawić w kolejnych odcinkach, w przyszłości tego vloga na pewno będzie więcej tego typu konkretnych informacji właśnie od A do Z. Kolejna różnica, którą ja i tak samo moja rodzina zauważyliśmy, to jest to, że w Europie biegnie czas 10 razy szybciej. I to, słuchajcie, to jest prawda. Ja też kilka razy o tym powtarzałem, ale nie pamiętałem o tym, że aż tak wiele razy szybciej. Naprawdę, może to wam się wydawać śmieszne, ale po prostu każdy z nas miał wrażenie, że w Polsce się nie chodzi, się nie rozgląda, tylko się po prostu biegnie. Ale zresztą nie tylko i wyłącznie w Polsce, tak samo w każdym innym kraju, który zwiedziliśmy. Cała Europa po prostu dla nas tak wyglądała, że każdy ma troszeczkę, można powiedzieć, klapki na oczach, idzie w swoim kierunku, nie zwraca uwagi na to, co go otacza. Oczywiście są wyjątki od tego, tak zwani turyści, którzy w tych miejscach popularnych oczywiście wszędzie dochodzili z lewej, prawej strony i oni się rozglądali. Ale ogólnie to, co zauważyliśmy, to słuchajcie, wszyscy Europejczycy po prostu klapki na oczy, przed siebie, do pracy, do domu, zrobić swoje rzeczy i spać, wstać i to samo. Na Filipinach jest całkowicie inaczej. Na Filipinach ludzie cieszą się tym wolnym czasem, w zasadzie mają bardzo dużo tego wolnego czasu, zresztą co widać to po prostu na ulicach.
są w stanie porozmawiać, są w stanie spotkać się. Dla nich priorytety są całkowicie inne. Podam Wam idealny przykład do tego. Przykładowo, na Filipinach jest organizowana co jakiś czas taka fiesta, czyli takie święto barangaju. To też już wiele razy tłumaczyłem, co to jest. Słuchajcie, zdajecie sobie sprawę, że na przykład jeżeli w Polsce by były organizowane, przykładowo, tak jak ja mieszkam, Dni Krzeszowic i nagle pół Krzeszowic wpada na pomysł, to ja jutro nie idę do pracy, bo są Dni Krzeszowic, będę imprezował, będę się bawił, będę śpiewał, będę się spotykał z rodziną i celebrował te Dni Krzeszowic? No nie, coś takiego w Europie, w Polsce by nie przeszło. Na Filipinach to jest, słuchajcie, codzienność. Więc tutaj bardzo prosto można zobaczyć tą różnicę właśnie kulturową. W Polsce wszyscy zabiegani, wszyscy latają za czymś, za podnoszeniem tego statusu społecznego, o czym zresztą będzie później też. Nie mają czasu nawet, żeby się spotkać. Ja wiem, że dla Was może to się wydawać śmieszne, ale uwierzcie mi, że na przykład ja miałem ogromne problemy, żeby spotkać się z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi. Dlaczego? Bo każdy ma coś, każdy ma jakieś obowiązki, każdy ma tych obowiązków za dużo. Nie ma czasu, żeby nawet spotkać się na głupią kawę czy głupie piwo. Tak to niestety w Polsce wygląda i to jest moim zdaniem przykre. Ale słuchajcie też, żebym nie tylko i wyłącznie nadawał na Polskę i Europę, że tam jest tak szybko i tak dalej. Słuchajcie, ogromna różnica pomiędzy Europą, a szczególnie moim zdaniem Polską, a Filipinami jest to, że w Polsce jest tak przyjemnie cicho. Naprawdę, słuchajcie, ja wiem, ja pochodzę z małej miejscowości, gdzie mieszkamy też na uboczu, ale po prostu ta cisza, spokój jest niesamowita. Na Filipinach naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć ciche i spokojne miejsce. Pomimo tego, że jest oczywiście tutaj tak bardzo zielono, są góry, są plaże, to powiem Wam, co tutaj się dzieje. Tutaj występuje coś takiego jak kilka czynników. Karaoke. Co drugi dom ma karaoke, śpiewają, no dosłownie drą się do tego mikrofonu. I to dzień, noc i tak dalej. Więc ciężko jest odpocząć, ciężko jest, bo zawsze w tle coś tam gdzieś leci. Dodatkowa rzecz, koguty. Te koguty, które są przygotowywane do walk, tak samo są farmy ich, ludzie prywatnie trzymają te koguty na uwięzi. Te koguty są faszerowane różnego rodzaju specyfikami, które mają chyba agresję w nich obudzić. Przez co te koguty, słuchajcie, też nie pieją tylko i wyłącznie o wschodzie słońca, ale w zasadzie pieją przez 24 godziny na dobę. No, oczywiście w całkowicie przypadkowych godzinach i to nie jest tak, że też cały czas, ale jeżeli jeden kogut się odezwie z tej strony, no to drugi kogut się odezwie po drugiej stronie. I to zaraz się zaczyna taki efekt domina. Cała wioska za chwilę słyszy koguty. I te koguty też są, słuchajcie, przez cały czas. I kolejna, słuchajcie, rzecz, dlaczego na Filipinach nie jest tak cicho, to co chwilę słyszycie jakąś konstrukcję, gdzieś jakąś budowę, gdzieś jakąś piłę spalinową, wycinanie jakiejś kolejnej palmy, wycinanie jakiegoś kolejnego drzewa. To naprawdę, słuchajcie, jest dokuczliwe. Ja mieszkam już ponad 8 lat, w zasadzie prawie 9 lat na Filipinach i możliwe, że do tego się przyzwyczaiłem. Przyzwyczaiłem się do tego, że tak zawsze wszędzie musi być głośno, co jest oczywiście błędne, bo po przylocie do Polski okazało się, że nie. Cisza, spokój jest po prostu niesamowity. I ja naprawdę, słuchajcie, w Polsce miałem wrażenie, że przez pierwsze kilka dni nie mogłem się wyspać. I nie mogłem się wyspać z tego powodu, że jest taka cisza i spokój. Co też oczywiście moja żona to zauważyła. Po prostu ona też była w szoku, że na przykład kładziemy się spać i nie słychać samochodów, nie słychać skuterów z zmienionymi tłumikami, nie słychać piły spalinowej i nie słychać kogutów. To było coś niesamowitego. Naprawdę mieliśmy kilka dni, żeby się tak po prostu przestawić na to, że jest cisza i spokój. Na Filipinach, jeżeli chcielibyście spać spokojnie, a mieszkalibyście w centrum, tak jak na przykład my, to słuchajcie, trzeba zatyczki do uszu, przynajmniej na początek, żeby się do tego przyzwyczaić. I oczywiście, słuchajcie, ja wiem, powiecie mi, że w Polsce, w dużych miastach też jest głośno, ale to są inne odgłosy. Tutaj są po prostu przypadkowe odgłosy. Tam na przykład mieszkacie blisko ulicy i będziecie słyszeć ten ruch uliczny cały czas, ale on, można powiedzieć, jest powtarzalny. Tutaj na Filipinach nie ma tej powtarzalności, bo co chwilę jest coś innego. Na co też zwróciłem, słuchajcie, uwagę i tak samo zwróciła uwagę Christine. W Polsce ludzie, ja wiem, że może nie będziecie przepadać za tym, ale muszę to powiedzieć szczerze, w Polsce ludzie rozmawiają przez cały czas o pieniądzach, o tym, jak tobie się powodzi, o tych dobrych rzeczach, czyli o co kupiłeś nowego, jakim samochodem jeździsz, w jakim domu mieszkasz, ile pieniędzy wydajesz na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to są tematy takie, które co chwilę są poruszane.
Nie wiem dlaczego, ale naprawdę nawet czasami obce, można powiedzieć, osoby dla mojej żony po prostu pytały się jej, a ile kosztują bilety, a ile takie rzeczy, a ile takie rzeczy. I w zasadzie jak rozmowa przechodziła na jakiś całkowicie inny temat, no to te osoby lubiały się, znaczy nie wiem, to tak może głupio zabrzmi, ale każdy po prostu lubi się przechwalać. W Polsce mam wrażenie, że i tak jak w Europie, wszyscy weszli w taki jakby dziki pęd tego, żeby nabywać, konsumować jakieś nowe produkty. Mówię o tym w tym kontekście, że na Filipinach to bardzo rzadko występuje. My na przykład, mając znajomych obcokrajowców, bardzo rzadko, kiedy rozmawiamy na temat wydatków, na temat tego, ile kto pieniędzy wydał, na temat ile kto pieniędzy ma, na temat tego chwalenia się tym, co się udało nam kupić, a co nie. Po prostu każdy wychodzi z założenia, że tutaj osoby są biedne, tutaj się po prostu o tym nie rozmawia i to nie rozmawia się o tym dlatego, że to jest zabronione, tylko po prostu, nie wiem, nie wypada, nawet się po prostu nikomu nie chce tak naprawdę o ten temat rozmawiać. Pamiętajcie, że na Filipinach, mając w ogóle samochód, to już jesteście jakby powiedzmy w wyższej klasie społecznej, bez znaczenia jaki to będzie samochód, ważne, żeby się dostać z punktu A do punktu B. I oczywiście ten samochód czasami się okazuje, że w ogóle nie jest potrzebny, bo tak jak na przykład my mieszkamy w centrum, my używamy samochodu bardzo, bardzo sporadycznie. Dlatego też jeździmy cały czas na przykład na skuterze, a jeżeli potrzebujemy się dostać gdzieś bardzo szybko z jakiegoś miejsca na miejsce, no to nawet bierzemy tricykla, bo się okazuje, że po prostu jest łatwiej, taniej i szybciej można dojechać. Nie trzeba szukać miejsca parkingowego w centrum miasta. No ale słuchajcie, pamiętajcie, nie odbierajcie tego źle jakoś. Ja po prostu chcę wam opowiedzieć, jakie my zauważyliśmy różnice. Ja wiem, że będzie dużo komentarzy na ten temat, że nie wszyscy tacy są. Oczywiście, że nie wszyscy tacy są, ale można zaobserwować pewnego rodzaju wzorzec w tym wszystkim, jak to po prostu wygląda w Polsce, jak to wygląda w Europie, w porównaniu właśnie do kraju trzeciego świata, jakim są Filipiny. Regulacje, kontrole, taryfikatory i inne tego typu rzeczy. Słuchajcie, w Polsce naprawdę jest problem z tym. Ja wróciłem po iluś tam latach, pierwszy raz, po 4 czy 5 latach i naprawdę troszeczkę się przestraszyłem. Wszyscy w Polsce rozmawiają o tym, ile teraz nowe mandaty kosztują, jakie są kontrole, jak to wszyscy chcą zrezygnować z pieniędzy, żeby przejść na konta bankowe, żeby nie było płacenia gotówką, żeby w ogóle z gotówki zrezygnować. Wszystkie podatki, wszystkie innego typu rzeczy. Na Filipinach to jest po prostu bardziej uproszczone i na Filipinach zdecydowanie to jest bardziej przyjazne dla osoby. No szczególnie jeżeli ktoś jest na wakacjach tutaj albo nawet mieszka i jest na wizie turystycznej, to jest to zdecydowanie, słuchajcie, bardziej proste. Proste o tyle, że naprawdę my na tego typu tematy nie dyskutujemy. W Polsce tego jest za dużo. W Polsce naprawdę, słuchajcie, ja w tym momencie, nie kłamię, bałbym się wsiąść za kierownicę i prowadzić samochód w Polsce. Pomimo tego, że mam samochód tutaj już od bardzo długiego czasu i cały czas systematycznie nim jeżdżę, oczywiście rzadko, ale jeżdżę, to w Polsce bałbym się wsiąść. Dlaczego? Bo nie wiedziałbym, za co dostanę mandat i czy stracę prawo jazdy dzisiaj, czy też jutro. Nie chodzi o to, że jestem złym kierowcą, czy jeżdżę za szybko, czy coś innego robię, czy nie znam ruchu drogowego. Po prostu bałbym się, że przy każdej kontroli policyjnej policjant złapie mnie na czymś, o czym ja na przykład nie wiedziałem i będę musiał za to niestety zapłacić. Oczywiście, słuchajcie, już pomijam kwestię jeżdżenia pod wpływem alkoholu, bo jeżdżenie pod wpływem alkoholu powinno być wszędzie zakazane i na pewno by było mniej wypadków na całym świecie. Natomiast w Polsce no to już jest do granic absurdu, chyba mam w tym momencie wrażenie. Nie wiem, czy Polacy są na tyle nieodpowiedzialni, że aż trzeba odbierać prawo jazdy, brać do więzienia i tak dalej, jeżeli ktoś pod wpływem jakiegoś tam minimalnego alkoholu prowadził samochód. Natomiast na Filipinach, słuchajcie, oczywiście nie można jeździć pod wpływem alkoholu, ale na Filipinach nikt tego nawet nie jest w stanie sprawdzić. Po pierwsze, kontrole policyjne praktycznie w ogóle nie istnieją. Kontrole, mówię jako takie kontrole, że na przykład policjant stojąc na drodze zatrzyma twój samochód, czy zatrzyma twój skuter i wyciągnie alkomat i powie, żebyś dmuchał. No na Filipinach to się chyba nigdy jeszcze nie zdarzyło. Znaczy, może gdzieś się zdarzyło w stolicy, ale na jakiejś prowincji czy na innym mniejszym mieście to chyba każdy w tym momencie, kto był na Filipinach, zaczyna się śmiać z tego i wie dobrze, że no tutaj alkomatów praktycznie nie ma. I prędzej, jeżeli nawet bym jechał pod wpływem alkoholu i to było widoczne, że jestem pod bardzo dużej ilości alkoholu, to prędzej bym dostał mandat czy jakąś tam karę za to, że na przykład jadę w klapkach albo bez kasku
czy też z nieważnymi dokumentami, niż to, że jadę pod wpływem alkoholu. To są oczywiście inne priorytety. I tutaj, słuchajcie, nie mówię, że na Filipinach jest lepiej przez to, że te kontrole policyjne nie sprawdzają tego alkoholu, bo uważam, że akurat to powinno być sprawdzane i na pewno dużo mniej by było wypadków, bo ogromna jest tego masa stłuczek, wypadków, nieumiejętnej jazdy. No to jest, słuchajcie, Filipiny. Tak czy inaczej, to jest ogromna różnica pomiędzy właśnie tą kontrolą w Europie a Polską, a Filipinami. I słuchajcie, teraz trzeba przejść do takiego, można powiedzieć, podsumowania tego, czyli gdzie by się żyło lepiej, czy w Polsce, czy na przykład na Filipinach. I oczywiście, jeżeli ktoś Wam mówi, że nie, bo to jest raj, to jest w błędzie. Nie ma czegoś takiego jak raj na ziemi. Nie ma. Zawsze są jakieś plusy, zawsze są jakieś minusy. Moim zdaniem Polska, Europa, w szczególności Polska, to jest po prostu przecudowny kraj. I naprawdę, gdybym pewnie Christine chciała wrócić, gdybym ja nie miał tutaj żadnych zobowiązań, moja żona nie miała tutaj żadnych zobowiązań, to pewnie mieszkalibyśmy 50/50. Niestety tutaj mamy też swoje właśnie biznesy, swoje prace, swoje inne rzeczy, więc musimy tutaj zostać większość czasu w roku. Natomiast Polska jest, słuchajcie, cudowna. Polska jest naprawdę cicha, pięknym krajem, gdzie naprawdę wszystko można kupić i nie jest aż tak drogo, jak Wam się wydaje, bo jest dużo więcej droższych krajów na świecie. Pomijając już Europę, to słuchajcie, na Filipinach wszystko importowane jest dużo, dużo droższe. Ale, i to właśnie to jedno wielkie ale w Polsce są 4 sezony, jest zima i to jest ten, słuchajcie, wielki problem. Na Filipinach tego nie ma. Na Filipinach jest ta jedyna, słuchajcie, cudowna rzecz, czyli na zasadzie, że wstajecie rano, jest 26-27 stopni, słoneczko wychodzi, jest gorąco, aż czasami nawet za gorąco. Ale jest tak przez 365 dni w roku i to jest ogromny, ogromny, słuchajcie, plus, że jest tak przyjemnie, tak fajnie, ciepło na Filipinach. Ja wiem, że jest bardzo dużo osób na całym świecie, którzy po prostu zimy nienawidzą i na każdą zimę najchętniej by uciekali do jakiegoś innego ciepłego kraju. No oczywiście czasami to z różnych powodów finansowych, praca, czy też nie pozwala na to. My mieliśmy tą możliwość, przynajmniej ja miałem taką możliwość, że mogłem zamieszkać na Filipinach i pracować zdalnie i naprawdę cenię sobie to. Filipiny, pomimo tego, że mają ogromną liczbę minusów, czyli właśnie te, które też właśnie tutaj wymieniłem i te, które też oglądacie na moich filmikach, o których mówię i nie wstydzę się o tym mówić, na pewno nie są rajem, ale ta pogoda, ten dostęp do plaży, do basenów, taki po prostu codziennie przez 365 dni w roku wynagradza te niektóre minusy. I na dzień dzisiejszy niestety zostaniemy tutaj na Filipinach. Ale słuchajcie, nie, to nie oznacza, że my zostajemy na Filipinach i nigdy nie wrócimy do Polski. To jest, słuchajcie, na razie powiedziane tak, że zostajemy tutaj robimy to, co mamy robić, ale co roku taki jest plan, tak jak to zresztą powiedziałem już w paru filmikach, chcemy systematycznie przylatywać do Polski. Najprawdopodobniej już za parę miesięcy kupię kolejne bilety na kolejne lato w Polsce, żebyśmy mogli odwiedzić rodzinę, żeby Emilia mogła się uczyć dalej języka polskiego, żebyśmy dalej mogli w tej ciszy i spokoju odpoczywać, żebyśmy kolejny raz mogli zrobić sobie zakupy w Polsce i przywieźć się na Filipiny, bo naprawdę no, okres wakacyjny w Polsce jest cudowny i jak pewnie, słuchajcie, możecie się z tego śmiać czy nie, bo teoretycznie jestem Polakiem i na wakacje latam do Polski. No tak, no bo cały rok jestem na Filipinach, więc ja nie szukam czegoś takiego, żeby jechać na plażę, czy opalać się, czy spędzić czas przed basenem w jakimś all inclusive, bo to po prostu, można powiedzieć, mamy praktycznie na co dzień tutaj. I to, słuchajcie, na co dzień to też jest troszeczkę takie, wiecie, można powiedzieć, Wam się tak wydaje, że mamy to na co dzień. My oczywiście mamy, mogę sobie wziąć dzień wolnego w pracy i jechać na tą plażę, jechać odpocząć i dobrze się bawić. Natomiast oczywiście my też pracujemy, też mamy swoje zajęcia. Więc to nie jest tak, że my tutaj siedzimy codziennie pod palmami czy plażujemy. Mam nadzieję, słuchajcie, że podobał Wam się ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawicie komentarz po sobie. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję po sobie, bo to dzięki tym właśnie subskrypcjom ten kanał się rozwija. Nic Was to nie kosztuje, a nam to sprawia oczywiście ogromną przyjemność to, że jesteście z nami. Ja, słuchajcie, kończę właśnie swoją kawkę. Przygotowuję się, bo mam jeszcze teraz za chwilkę rozmowę bardzo ważną, którą muszę odbyć online, a później wracam do siebie, do Christine, do Emilii. I pewnie zacznę się bawić z Emilią, coś tam będziemy robić wspólnie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję, że byliście do końca.
Do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!